This is the rhythm that we rock to, rock to. All I gotta do is live my life. I know the way to heaven for sure. Come see me and I can give you a tour. I got the game on lock for sure. I give you now, but I could give you more. All I gotta do is live my life. Don't tell me how, and don't ask why. Witajcie moi drodzy, witam Was po raz kolejny w wyścigowym vlogu. Znowu widzimy się w Małopolsce, tym razem w Niepołomicach na dziedzińcu zamku, który jest gospodarzem, możemy powiedzieć, wyścigu by Tomasz Marczyński od samego początku. To tutaj zaczęła się cała historia naszego wydarzenia, a w tym roku spotkamy się w Niepołomicach już po raz 8. Po przygodzie ostatniej w Małopolsce szosowej Niepołomice będą w tym roku ponownie w wydaniu gravelowym. Za moment ruszymy w stronę Puszczy Niepołomickiej, przejedziemy całą trasę, troszeczkę Wam o niej poopowiadam. Jest ona bardzo zbliżona do tej trasy, która była w tamtym roku. Żebyście mogli jeszcze w większym komforcie w tym roku po niej się poruszać, dołożyliśmy specjalny punkt żywieniowy, gdzie będziecie mogli się trochę posilić, uzupełnić bidony, no ale o tym już za chwilkę. Nie przeciągając, ruszamy zaraz z Kubusiem w trasę i pokażemy Wam jej szczegóły. Zapraszam. Moi drodzy, na tej prostej przed zamkiem w Niepołomicach nastąpi start honorowy. Tradycyjnie przejedziemy drogą królewską aż do startu ostrego, który odbędzie się już na terenie Nadleśnictwa Niepołomice, na terenie Niepołomickiej Puszczy. Ruszamy! Po przejechaniu nieco ponad 8 km dojeżdżamy na drogę leśną i tutaj w tym miejscu będzie usytuowana zarówno start, jak i meta wyścigu. Tą prostą ci, którzy jeździli już poprzednie edycje wyścigu by Tomasz Marczyński, doskonale znają, również podczas edycji szosowych. Był to odcinek szutrowy, na którym rozgrywaliśmy specjalną klasyfikację, a w poprzednim roku i w tym roku będzie to odcinek, na którym będziemy startować i którym będziemy właśnie dojeżdżać do mety, która będzie mniej więcej usytuowana na tej wysokości. Zaraz ruszymy sobie w stronę rundy i pokażemy Wam dokładnie, jak ta runda wygląda. W tamtym roku 3 zawodników przejechało tą trasę bez defektu na rowerach szosowych, więc możecie sobie wyobrazić, że rzeczywiście, jeżeli chodzi o utrudnienia i trudności techniczne na tej trasie, są one praktycznie zerowe. Moi drodzy, to chyba moje ulubione wyścigowe miejsce. Po jakichś 3 km dojazdu wjeżdżamy na polanę, na której będziemy mieć ustawioną agrawkę. W tamtym roku mieliśmy 6 nawrotów, w tym roku może zrobimy 8, bo wiem, że to było miejsce, które Wam się bardzo spodobało. Zatem przemyślę jeszcze tą sprawę, ale tutaj właśnie na tej polanie będziemy sobie kręcić agraweczki, a dodatkowo będziemy mieć też w tym roku strefę bufetową. Ruszamy dalej. Moi kochani, proszę zobaczyć, strefa bufetu, będzie zimne piwko, wysoka lada, także będzie można się podeprzeć. Tutaj każdy, kto będzie chciał się szybko zregenerować i dopełnić bidony, będzie miał taką okazję. No i na pewno nie jeden zawodnik, zawodniczka będą tutaj dosyć mocno już zgrillowani. Korzystając z okazji, opowiem Wam troszeczkę o terenach Nadleśnictwa Niepołomice i Puszczy Niepołomickiej, która też w mojej sportowej karierze odgrała naprawdę znaczącą rolę. Praktycznie każdy dzień przejażdżki czy reggae, który miałem, przyjeżdżałem tutaj do puszczy pokręcić sobie asfaltowe rundki bez ruchu samochodów, a te boczne, leśne dukty, które są wykorzystane na trasie tegorocznego wyścigu między innymi, bardzo często używałem w zimie do nauki i pracy nad techniką jazdy. Jeździłem tutaj na rowerze przełajowym, żeby było jeszcze trudniej. Był to rower zbudowany na ostrym kole, tak jak to rower torowy, więc puszcza zawsze była obecna w moim rowerowym menu, można tak powiedzieć. Często pojawiające się pytanie, jak dobrać opony na tą trasę.
Nie zalecam tutaj jakiegoś grubego bieżnika, no chyba że rzeczywiście 2-3 dni przed wyścigiem zacząłby padać mocno deszcz. Myślę, że tutaj między 40 a 45 to jest taka opona, gdzie naprawdę nawet na tych troszeczkę bardziej kamienistych odcinkach nie będziemy musieli martwić się, że złapiemy kapcia i będziemy mogli naprawdę cisnąć fura. Więc mój tip 42 bez jakiegoś przesadnego bieżnika, trasa jest naprawdę szybka. Teraz zjedziemy sobie z główniejszego duktu i wjedziemy na troszeczkę bardziej boczną ścieżkę. To jest jedyny w sumie taki odcinek na całej trasie, gdzie nie jedziemy głównym kamienistym duktem, a troszeczkę mniej uczystowaną ścieżką, trochę piaszczystą, więc taki odcinek na rundzie też się pojawi. No i po tym piaszczystym odcinku wjeżdżamy z powrotem na utwardzoną, bardzo szybką drogę tuż obok Czarnego Stawu. Ci, którzy będą jechać ten wyścig bardziej turystycznie, mogą sobie usiąść, odpocząć i pokontemplować. A ci, którzy się ścigają, idą tutaj fulla. 4 dychy to jest przelotowa prędkość. Moi kochani, trasa przejechana, przetestowana, 100% approved, naprawdę jest piękna, a dokładając do tego fakt, że ostatnio mamy szczęście z pogodą i ostatnie 3+5 edycji była piękna i słoneczna, więc też mamy nadzieję, że wrześniowa edycja właśnie wyścigu w Niepołomicach też taka będzie. Dla tych, którzy nie są wtajemniczeni, jeszcze raz przypomnę, że wyścig odbędzie się w tym roku 20 września właśnie tutaj w Niepołomicach, zarówno wyścig dla dorosłych, jak i wyścig dla dzieci, który odbędzie się tutaj właśnie w pobliskim parku, więc już teraz bardzo serdecznie wszystkich zapraszamy. Ci, którzy chcą jeszcze więcej i bardziej szczegółowo poznać trasę i dowiedzieć się o naszym evencie, zapraszam na stronę www.wyścig.cc, gdzie będziecie mogli znaleźć jeszcze więcej informacji. Jak wiecie z lat poprzednich, wyścig zawsze stara się pomagać potrzebującym. W tym roku współpracujemy z Fundacją Rodziny Maj i od pierwszej edycji, czyli od Kuźni Raciborskiej poprzez Skawinę, a teraz Niepołomice, 10 zł z każdej Waszej wpłaty startowej finalnie na koniec sezonu będzie przeznaczona właśnie na Fundację Rodziny Maj. Ci z Was, którzy wystartują w 2 z 3 edycji tegorocznego wyścigu Bajtomasz Marczyński, wszyscy Ci wezmą udział w losowaniu nagród głównych, a w tym roku nagrodami głównymi są m.in. rower Rondo Milk AL, tygodniowe wakacje dla 2 osób w wybranym hotelu z sieci hoteli Helios w Hiszpanii. Możecie sobie wybrać hotel albo w Andaluzji, albo w Comunidad Valenciana, albo na Majorce, więc to jest kolejna nagroda. I trzecia nagroda to komplet kół od DT4U, oczywiście koła DT Swiss. Oprócz tego na też już tradycyjnym powyścigowym afterparty rozlosujemy jeszcze wiele innych bardzo wartościowych nagród. Oczywiście pula nagród na wyścigu w Niepołomicach jak zawsze topowa, około 40-50 tysięcy w nagrodach, bogate pakiety startowe, więc nie pozostaje mi nic innego, jak już teraz bardzo serdecznie Was zaprosić. Przypomnę, że widzimy się w Niepołomicach 20 września na wyścigu w wydaniu gravelowym. Do zobaczenia. Bobby.